Nie wiem, jest popadam od skrajnego optymizmu do skrajnego pesymizmu. Jaki widzisz scenariusz? Totalnej walki przez wiele lat, która zakończy się porażką. Zaczęliśmy to kręcić, nawet nie wiedząc, czy wyjdzie z tego film i nawet nie będąc przekonanym, czy będziemy chcieli pokazać ten materiał komukolwiek, bo to jednak też na początku wydawało się tak bardzo intymne to, co się u nas dzieje. No to była ostatnia myśl, jaką myślałem, żeby dzielić się tym naszym doświadczeniem na tym etapie. Ale to, co się później z tym stało, to przerosło najśmielsze oczekiwania. To jest dla mnie niesamowite, jakby rzeczywistość dopisała swój własny koniec, jakby kontynuowała naszą historię w filmie, tak? Film jest o tym, że oswajamy tą tytułową klątwę i jakoś staramy się żyć najbardziej radośnie, szczęśliwie, jak to tylko możliwie. Zresztą. Przejście przez jakieś traumatyczne doświadczenie i zaakceptowanie go bardzo wzmacnia. I no, my się czujemy zupełnie innymi ludźmi po tym wszystkim, czego doświadczyliśmy. Też na trochę czasu upłynęło film był kręcony w 2011. 4 lata temu Prawie kręciliśmy. 4 lata temu, w 2011, więc też my jesteśmy już innymi ludźmi, więc to się dużo pozmieniało, ale na pewno też odbiór filmu i percepcja jego na zewnątrz na pewno też to wszystko umocniło, tak? Że gdzieś właśnie dokładnie takie, że najgorsze chwile twojego życia mogą coś pozytywnego się przeobrazić i że to wszystko było po coś. Pomysł na kręcenie tego filmu padł właśnie w Warszawskiej Szkole Filmowej podczas zajęć z Pawłem Łozińskim. Gdzieś tam on zaczął mi sugerować delikatnie, czy bym nie chciał skierować kamerę na siebie. Więc tu myśl padła ta pierwsza, prawda? I od tego się rozpoczęło. Potem Nakręciliśmy materiał. I jak już miałem taką pierwszą układkę, z której byłem w miarę zadowolony, wróciłem do szkoły, żeby pokazać właśnie Maćkowi Ślesickiemu i zapytać się go, co on o tym sądzi i też poprosić o jakieś wsparcie i merytoryczne, i postprodukcyjne. Tomek zrobił wcześniej jeszcze, zanim w ogóle padł ten pomysł, taką 2-minutową etiudę, która mną wstrząsnęła absolutnie i dostał 5. Co zresztą warto podkreślić, dlatego że ja zwykle nie stawiam 5. No i zaczął się rodzić pomysł, żeby rozwinąć to w większy film. Wielkim kłopotem dla Tomka i dla Magdy, jego żony, było w pewien sposób pozbycie się takiego osobistego patrzenia i nabrania na to dystansu, spojrzenia na to z boku. No oni siłą rzeczy nie mogli na to patrzeć bez emocji i tylko ludzie, którzy też im bliscy, ale jednak tacy, którzy mogli spojrzeć na to troszeczkę z boku, mogli im pomóc. I myśmy znacząco wpłynęli na montaż, na wybór scen, na układ tych scen, jakby na to wszystko, co spowodowało, że z takiego właściwie zapisu życia, bo oni po prostu stawiali kamerę przed sobą i zapisywali własne życie, powstał film. Największy problem, wydaje mi się, to jest ta kwestia dystansu do tej historii. Ja wiem, że wiadomo, najbardziej problematyczny to był montaż, bo opowiadałem naszą prywatną historię, ale równocześnie musiałem ją opowiadać tak z zewnątrz. Jest jedna niesamowita zaleta polegająca na tym, że ja wiem, co my przeżywaliśmy wtedy. Ja wiem, przez jakie emocje my przechodziliśmy, że to nie jest wymyślone, że ja jako reżyser nie narzucam swojego punktu widzenia. Ja po prostu siedziałem w tej historii, więc też wiedziałem, jakie emocje chcę wzbudzić u widza, tak? Jaki przebieg emocjonalny chcę, żeby ten film miał. Pięknie, Seb.
Nasza myszka mała. Już sobie nie wyobrażam życia bez niego. Trudno jest ludziom, którzy sami siebie filmują, uciec gdzieś od pewnej sztuczności, albo też od grania pod kamerę, bo się gdzieś tam spodziewają, że ktoś to będzie oglądał. No i teraz myśmy tu też z takich elementów bardzo ten film czyścili. Z takich elementów, gdzie było widać, że oni się, nasi bohaterowie się gdzieś cenzurowali, albo gdzieś tam się do kamery w pewien sposób ustawiali. Myślę, że to bardzo temu filmowi też pomogło, bo oni mieli przecież ogromny materiał nakręcony, ogromny. To było wiele godzin. I teraz trzeba było z tego powybierać tylko te elementy, które najmocniej wpłyną na emocje widza. W ogóle nie myślałem o jakimkolwiek potencjale festiwalowym tego filmu, prawda? No to była nasza osobista historia. Też mi trudno było z dystansu to ocenić, czy ten film ma szansę zaistnieć, czy nie. Więc rzeczywiście decyzja, żeby wysłać do Locarno tak trochę przez przypadek się pojawiła. Ale fakt, że to Locarno uruchomiło niesamowicie i też pokazało nam przede wszystkim, że ten film ma szansę zaistnieć na rynku międzynarodowym, że rzeczywiście więc zaczęliśmy dalej wysyłać na kolejne festiwale i dzięki temu podróżował po całym świecie, mnóstwo osób go obejrzało i reakcja ludzi wszędzie była niesamowita, po prostu niezależnie czy to właśnie była Szwajcaria, czy Japonia, czy Stany Zjednoczone. Odbiór był naprawdę bardzo pozytywny i to jest największa nagroda w ogóle w tym wszystkim. A Oscar, wiadomo, no to jest Miły bonus. miłe zakończenie tej całej drogi festiwalowej. Ta nominacja do Oscara mnie wcale nie zaskoczyła z bardzo prostego powodu, że to jest film, który budzi emocje u ludzi na całym świecie. I kompletnie nie ma znaczenia, czy to jest film zrobiony jednym aparatem fotograficznym, czy 17 kamerami. Bo widzieliśmy już ogromne superprodukcje, które po prostu spływają gdzieś po nas. Natomiast ten film nas porusza. On się bardzo dobrze ogląda i trudno go zapomnieć. Także tym my możemy tylko rywalizować z ogromnymi pieniędzmi amerykańskimi czy jakimikolwiek innymi. Prawdą, emocją, tym, czego tak naprawdę kino szuka i czym się karmi. To jest film, który nakręciliśmy w najtrudniejszym okresie naszego życia. Aparatem fotograficznym oświetlaliśmy lampką do czytania książki, więc ten scenariusz jest po prostu nie do wymyślenia, że dostaniemy nominację do Oscara, więc po prostu nie dowierzaliśmy, że to się może stać. Oczywiście wierzymy w siłę tego filmu, ale nigdy nie wychodziliśmy myślami aż tak daleko. Tak, w ogóle nie dopuszczaliśmy tej myśli, nawet tam czekając na te nominacje byliśmy przekonani po prostu, Tak. że właśnie kończy się nasze 5 minut i trzeba wrócić do szarej rzeczywistości. To jest pomidor. Jaki wspaniały pomidor. Myślę, że na tym filmie można uczyć właśnie o roli producenta, to znaczy to, co zrobić, żeby nie zabić bohaterów, żeby nie zabić reżyserowi historii, a jednocześnie, żeby mu wskazać te miejsca, które emocjonalnie na zupełnie obcego widza wpłyną. I myślę, że to jest głównie nasza rola, oprócz takiej roli czysto organizacyjnej czy finansowej, tak jak zrobienie kopii, umożliwienie zgrania, wydanie odpowiedniej ilości pieniędzy na promocję i tak dalej. No ale to o tym nawet nie warto wspominać, bo to jest oczywiste. Abstrahując od nagród i olbrzymiej satysfakcji, jaką mamy z punktu widzenia artystycznego,
to mamy nadzieję, że ten film bardzo dużo działa społecznie, poszerzając świadomość tej choroby, w ogóle sytuacji rodzin chorych i że to się też przekuje na jakąś pomoc materialną, która wesprze badania nad lekarstwem, tak że być może w ogóle zakończenie będzie niesamowite. Tak, to jest dla mnie niesamowite, że to nasz jakby taki prywatny dramat nakręcony gdzieś w naszym mieszkaniu, na naszej kanapie, nagle ma szansę przyczynić się jakoś globalnie. I to Do jest- poprawienia sytuacji 1200 osób, które cierpią na tą chorobę. Dalsze losy Leosia, bo film pokazuje pierwsze pół roku naszego wspólnego życia, a dalsze jego losy można śledzić na naszym blogu www.leoblog.pl.